Jestem w najbardziej mistycznym miejscu na świecie. Zbliżamy się do checkpointu, bo droga, którą jedziemy, jest w pewnym sensie nielegalna, chociaż to zależy, kogo spytasz. Teraz mijamy checkpoint na wyjeździe do Izraela, a za chwilę będzie ten, który my musimy przejechać. To jest właśnie punkt kontrolny i tutaj nie wolno mi nagrywać. Udało się przejechać punkt kontrolny, widocznie nie wyglądamy podejrzanie. Ten drut kolczasty, który widzicie po mojej prawej stronie, oddziela terytorium palestyńskie. Za tym drutem kolczastym jest już Palestyna. I dlatego mówię, że ta droga jest w pewnym sensie kwestią sporną. Izraelczycy uważają, że wybudowali ją na swoim terytorium, Palestyńczycy twierdzą, że to jest ich terytorium. Tak samo jak widzicie zresztą ten płot po prawej stronie, za tym płotem także są budynki palestyńskie. O, i tutaj. Dotarliśmy do Jerozolimy. Jerozolima to zresztą jedno z najstarszych miast świata z historią, która sięga ponad 4000 lat i jest domem dla trzech wielkich monoteistycznych religii, takich jak islam, chrześcijaństwo i judaizm. Zresztą Jerozolima z biblijnego hebrajskiego oznacza dziedzictwo pokoju. I 1000 lat przed naszą erą Jerozolima stała się stolicą Żydów za sprawą króla Dawida. Co jest też magiczne, bardzo mi się podoba w Jerozolimie, że wszystkie tabliczki z nazwami ulic są wypisane w 3 językach. Po arabsku, po hebrajsku i po łacinie. Dźwięki bar micwy, a te 2 wejścia, które przede mną widzicie, to oddzielne wejście dla kobiet i dla mężczyzn. Więc żeby dostać się w ogóle na ścianę płaczu, musimy się niestety rozdzielić. Jest masakra, jest chyba, nie wiem, 35 stopni Celsjusza, a tutaj jak już się przekroczy te bramki, kobiety muszą zakryć swoje ciało, więc kazano mi założyć sweter, nie mogę mieć odkrytych ramion i jeszcze trzeba być w masce, więc czego się nie robi dla YouTube'a. Tu z kolei panie rozdają nakrycia ramion, więc jeżeli nie zabrałyście ze sobą żadnego sweterka albo czegoś, żeby zakryć ciało, to dostaniecie tutaj przy wejściu. Ściana płaczu to jest zresztą jedyna ocalała pozostałość z czasów Salomona po historycznej świątyni i Żydzi wierzą, że w tej świątyni mieszkał Bóg. A rabini nawet uważają, że mieszka tam do dzisiaj. Dlatego Żydzi przychodzą tam się modlić. Możecie zobaczyć, jak kołyszą się w rytm modlitwy i możecie zobaczyć, jak całują mur, a czasem nawet przylegają do niego całym ciałem, bo uważają, że wtedy znajdują się najbliżej Boga, najbliżej jak tylko się da. Ściana płaczu to w ogóle jest jedno z najbardziej mistycznych miejsc na świecie i najświętsze miejsce judaizmu. I piękna tradycja, którą tutaj uwielbiam, to jest zapisywanie modlitwy na karteczce i wsadzanie tej modlitwy w szczeliny muru. Około 9 milionów ludzi rocznie przyjeżdża tutaj, żeby włożyć swoje modlitwy. Co ciekawe, według izraelskiego prawa tych modlitw nie można wyrzucić, więc jak one już się z tych szczelin muru wysypują, jest ich za dużo, to się je zbiera, wkłada do plastikowych toreb,
Więc gdybyście to kiedyś zobaczyli i pomyśleli, że ktoś to wyrzuca, to oni tego nie wyrzucają. Oni to zbierają w worki i wywożą na Górę Oliwną. Na Górze Oliwnej odbywa się specjalna ceremonia i podczas tej ceremonii się te modlitwy zakopuje, żeby dotarły do Boga. Co jest wspaniałego, że jeżeli nie możecie na przykład przyjechać do Jerozolimy, nie możecie sobie na to pozwolić finansowo czy z jakichkolwiek innych powodów, to są obecnie firmy, którym możecie mailowo wysłać swoją modlitwę. Oni to drukują i przyjeżdżają do ściany płaczu i po prostu wkładają to w szczeliny murów. Nawet sam Jan Paweł II w 2000 roku włożył swoją modlitwę w szczeliny ściany płaczu. I tę modlitwę, zresztą tę karteczkę z jego modlitwą można zobaczyć w Yad Vashem. Nawet mój telefon wyświetla coś takiego, że jest za gorąco i temperatura dla urządzenia jest za wysoka, więc mam nadzieję, że w ogóle uda mi się coś nagrać. Byliśmy już na ścianie płaczu, teraz szukamy bazyliki Grobu Świętego. Ciężko jest cokolwiek znaleźć, nawet jak używamy GPS-a. W ogóle dobrze, że jest GPS, bo nie wiem, jak ludzie radzili sobie bez tego. Ktokolwiek jest dzisiaj w Jerozolimie, raczej nie przeoczy tej bar micwy. Czym w ogóle jest bar micwa dla tych, którzy nie wiedzą? Jest to uroczystość żydowska, podczas której chłopiec staje się dorosłym mężczyzną. Pan Haredi chyba nie jest zbyt szczęśliwy, że go nagrywam. Udało mi się znaleźć najlepszy falafel tutaj, w całej Jerozolimie. Dużo osób bardzo o nim mówi i faktycznie jest po prostu przepyszny. Can we record you? Is it okay? Yeah? فلافل شيخ امين كله فيتامين رخامات تخينة كان حبيب Obok najlepszego falafela zauważyliśmy ciekawy sklep z sokami, który okazało się później też ma niemałe znaczenie w tej okolicy. Chyba mogę zdjąć maskę do jedzenia. Udało się znaleźć pana falafela. Dziwnie w sumie, bo frytki są włożone w pitę. Nigdy czegoś takiego nie widziałam, ale zobaczymy, spróbujemy. Wow! To jest najlepszy falafel, jaki jadłam. Rzadko kiedy mi falafel smakuje. W sumie to wolę nawet ten warszawski niż izraelski, ale ten jest wow. Mam nadzieję, że pan tutaj, który tutaj pracuje, nie zrozumiał, co powiedziałam. Też mówiłam po polsku, więc to mało możliwe. Mam nadzieję, że nie usłyszał tego, że wolę warszawski falafel od izraelskiego. Okazało się, że obok pana falafela jest pan Sok, który sprzedaje najlepsze soki. Więc obok najlepszego falafela możecie wypić najlepszy sok. I okazało się, że panowie są spokrewnieni, bo jest to po prostu wujek pana falafela. Pan Sok jest wujkiem pana falafela. To jest właśnie gościnność arabska. Coś niesamowitego, wiecie, po prostu dostaliśmy kawę, okazało się, że nawet nie musimy za nią płacić, bo właściciel powiedział, że to jest najlepsza kawa arabska. Później przyniósł nam ciasto, za które też nie płacimy, więc właśnie słyszałam o tym, o tej gościnności arabskiej, doświadczyłam jej też kilkukrotnie, ale teraz widzę, że faktycznie nikt Cię tak nie obsłuży właśnie jak Arab. Traktują Cię jak króla po prostu. Jeśli jesz w arabskiej restauracji czy w jakimś nawet mniejszym lokalu, to traktują Cię po prostu jak króla. Czy słyszycie te śpiewy, te modlitwy w tle? Ja szczerze mówiąc mam ciarki na plecach.
Stare miasto Jerozolimy jest w ogóle podzielone na 4 części, na 4 kwadraty. Kwadrat muzułmański, ormiański, chrześcijański i żydowski. I to miejsce, w którym teraz się znajduję, które po prostu wygląda oczywiście magicznie i pięknie, ale nie zdajecie sobie sprawy, jak niezwykłe jest. I niezależnie od tego, czy jest się religijnym, czy nie, to jednak jest to jakieś takie mistyczne przeżycie, mam wrażenie. Bo droga, którą idę, chrześcijanie wierzą, że to jest droga krzyżowa, że tędy właśnie szedł Jezus, niósł krzyż. Większość tej drogi znajduje się w kwadracie muzułmańskim. Końcówka wraz z grobem, z bazyliką Grobu Świętego znajduje się w kwadracie chrześcijańskim. I w tej bazylice właśnie chrześcijanie wierzą, że pochowany został Jezus i tam też zmartwychwstał. Dotarliśmy i okazało się, że wejście do bazyliki jest przez tę małą bramę, która odkrywa coś takiego. Wyszliśmy właśnie z Bazyliki Grobu Pańskiego i powiem Wam, że tak się trochę czuję, jakby się czas zatrzymał. Jest coś tutaj takiego w powietrzu, bardzo ciężko to wytłumaczyć i myślę, że nawet osoby niewierzące po prostu czują się tutaj wyjątkowo. Jakieś takie głębsze, mistyczne przeżycie z pewnością i czuję się tak bardzo wyciszona, tak jakby się właśnie czas zatrzymał. W ogóle mam też takie odczucie, że to wszystko, co czytałam gdzieś tam, czy słyszałam na lekcjach religii w szkole na temat chrześcijaństwa, czy innych religii, to teraz jakby było po prostu w 3D, jakby to wszystko, czego się nauczyłam, co czytałam, co słyszałam, co mieliśmy na lekcjach w szkole, było teraz prawdziwe, po prostu takie właśnie w 3D. Poza tym to jest niesamowite uczucie, bo trochę się czuję, jakbym miała rozdwojenie jaźni, bo z jednej strony czuć tutaj takie mocne pojednanie, bo jest to miasto 3 monoteistycznych religii, więc z jednej strony czuć właśnie, że te religie potrafią się pojednać, że nie muszą ze sobą walczyć, że mogą być w jednym i tym samym mieście na ziemi i się wszystkim dzielić, a z drugiej strony Jerozolima jest miastem w historii, które było najczęściej atakowane, przenoszone z rąk do rąk. Jerozolima była 2-krotnie zniszczona, 54 razy atakowana i 44 razy przechodziła z rąk do rąk. Więc tutaj właśnie widać, że jednych Jerozolima uczy pojednania, a innych fanatyzmu. Więc to niesamowite, jak jedno miejsce może tak różnie oddziaływać na inne osoby. Te wąskie uliczki pełne są małych sklepików, w których możecie kupić chusty arabskie, pamiątki żydowskie czy chrześcijańskie. I kolejne sklepy. Dotarliśmy do samochodu. Jedziemy teraz na bazar Machne Yehuda.
I właściwie po wizycie na Starym Mieście Jerozolimy, jedyną osobę, którą chciałabym teraz błogosławić, to tę osobę, która wymyśliła klimatyzację. Ten znak po lewej stronie to wjazd do Mea Shearim, czyli dzielnicy Żydów ultraortodoksyjnych. Z moją sukienką odkrywającą ramiona nawet nie mogę tam wejść, bo mogłoby się zdarzyć, że Żydzi agresywnie wygoniliby mnie kamieniami. W ogóle nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że wszystkie budynki w Jerozolimie wyglądają praktycznie tak samo, w sensie materiał, z którego są zbudowane. Właśnie ta cegła, bo według wymogów budowlanych w Jerozolimie wszystkie budynki muszą być pokryte naturalnym kamieniem. Wchodzimy na bazar Machnei Yehuda. Jesteśmy na Machnei Yehuda w poszukiwaniu żelków. W tamtym roku, jak byłam w Jerozolimie, to znaleźliśmy stoisko z żelkami. Po prostu chyba 150 rodzajów żelków, ale w tym roku jakimś cudem nie mogę tego znaleźć. W ogóle jest fajnie, przyjemnie, bo w tamtym roku, jak byłam na Machnei Yehuda, było mnóstwo turystów i po prostu nie dało się przejść. Teraz można odetchnąć i spokojnie sobie spacerować, bo turyści nie mają wstępu do Izraela. Pieczywo, owoce, oliwki. Jeszcze więcej oliwek. Chałwa, tahini, hummus. Rogalach, czyli rogaliki z czekoladą, bardzo uwielbiane przez Izraelczyków, możecie nawet kupić kipę, a obok kolejne owoce. Lub soki o wszystkich smakach. Kawa z każdego zakątka świata. Znaleźliśmy żelki. To nie te same żelki, które były w tamtym roku, jest ich mniej, ale i tak jest dużo. Piękna droga z kolei zawiezie nas na Wzgórze Oliwne. Widzicie teraz przez chwilkę kopułę na skale, której niestety nie możemy odwiedzić i wytłumaczę Wam trochę później, dlaczego nie mogliśmy tam wejść. Góra Oliwna to jest zresztą miejsce, w którym nazywa się Oliwna, dlatego że wcześniej było tam mnóstwo drzew oliwnych. Obecnie pokryta jest po prostu mnóstwem żydowskich grobów i Żydzi też uważają, że to jest najlepsze miejsce, żeby zostać pochowanym, bo uważają, że jeżeli Mesjasz powróci, to te groby, które są naprzeciwko Jerozolimy, będą ożywione jako pierwsze. Nawet mijamy wejście do domu benedyktynów. Co teraz widzicie, to groby żydowskie, które pokrywają Wzgórze Oliwne, a za nimi muzułmański meczet. Bardzo chciałam Wam w ogóle pokazać kopułę na skalę, ale niestety okazuje się, że tylko muzułmanie mają tam wstęp, chyba że ma się jakieś specjalne pozwolenie, ale generalnie Izraelczycy i nawet turyści nie za bardzo są tam mile widziani. Teraz w czasie korony to jest jeszcze bardziej utrudnione, bo trzeba się zarejestrować, w ogóle dostać pozwolenie, ale ogólnie podobno nie jest to najlepsze miejsce, jeżeli nie jest się muzułmanem, żeby tam w ogóle się wybierać. Szkoda, bo bardzo chciałam to zobaczyć z bliska. No ale niestety nie udało się. Kopuła na skalę to w ogóle jeden z największych meczetów na świecie. Może pomieścić 5000 osób, więc wyobraźcie sobie, jaka to jest przestrzeń. I jest to też miejsce, nad którym Arabowie, muzułmanie mają pełną władzę.
Według ustawy z 1967 roku mogą oni zarządzać tym miejscem bez porozumienia z Izraelczykami, bo ta ustawa ma zapewniać, że wszystkie religie mają mieć dostęp do swoich świątyń, do swoich świętych miejsc, czyli wszyscy wyznawcy swoich religii mogą zarządzać swoimi świątyniami. Muzułmanie wierzą, że w 621 roku Mahomet odbył podróż z Mekki do Jerozolimy w jedną noc i tam na wzgórzu świątynnym wstąpił do nieba. No i wracamy, ale to był dzień, zgrzałam się strasznie i schodziliśmy się nie wiem ile kilometrów. Nagrywam z tej gorszej kamerki przedniej, bo kierowca, kamerzysta jest jednocześnie kierowcą, więc nie może mnie teraz nagrywać. Przepraszam za taką końcówkę, może nie idealną, ale nie mam naprawdę już siły po prostu nawet wysiadać z samochodu i nagrać czegoś lepszego. Czuję się strasznie zmęczona, ale też taki spokój mam na duszy. Mam wrażenie, że jakbym cały dzień medytowała po prostu. Więc jest coś faktycznie takiego w Jerozolimie, że dusza odpoczywa. Naprawdę tak się czuję, jakbym miała całodniową medytację. Będę dzisiaj na pewno dobrze spać. Trzymajcie się, do zobaczenia w nowych odcinkach. Buziaki.